Nagrywamy, jedziemy. Czy dobra ta droga, co ty jedziesz, czy innej szukać? Jadę, jest tylko jedna wielka wyrwa, a tak to się spoko jedzie. Ale masakra. Deszcz nam tutaj pada i tu się uruchamia na komary dotykowo do robienia jedzenia na 230 V. Tu ma taką pokrywkę. Ogólnie drogi gips, ale powiem wam, jak macie kasę. Ten 5 kWh, 5,1 kWh, 2,4 kW na wyjściu ciągłe. Może kogoś te nowości zainteresują. Bajery. No ale ja na razie się boję wyjść. Nie wychodzę, pierdzielę ty. Nie chcesz zostać zjedzony. Tak wygląda mój dzisiejszy minimalistyczny kemping. Trochę bajerów mam. Poznajcie, to jest maciupek. EcoFlow Delta Mini. Czyli dzisiejsza moja baza prądu. Tutaj się będą działy różne fajne rzeczy. Z tego się będę podłączał do wszystkiego. Tutaj będę sobie robił jedzenie, bo niestety kiełbasek na grilla zapomnieliśmy kupić. No i będzie trzeba sobie coś odgrzać. I to będzie odgrzane za pomocą EcoFlowa, który ma 230 V i bardzo dużo prądu. Super sprawa. Także nie dość, że tutaj mam jeszcze dużo prądu w akumulatorze, który zamontowałem w tamtym sezonie, to jeszcze taka stacja ładowania jest. Z tej stacji będzie zasilany koc elektryczny, który jest już podłączony. Zaraz spróbujemy sobie to odpalić i zobaczymy, jak to się po prostu zachowa. Tutaj z tyłu mam gdzieś podłączenie. Nie wiem, gdzie to się naciskało. Muszę zobaczyć. Tu gdzieś z tyłu jest włącznik do przetwornicy. Gdzie on jest? Nie pamiętam, słuchajcie. No dawno się tym bawiłem. A może jak uruchomię koc, to on od razu zaskoczy? Nie. A jeszcze pokażę wam bajer, bo zasadniczo ja wcale nie muszę tutaj się bawić w taki sposób, bo można to sterować jeszcze z poziomu aplikacji, tylko ja nie wiem, czy to jest połączone w tej chwili. Chyba trzeba uruchomić Wi-Fi, to może się nawet uda zrobić. Jest maciupek. Odpalam maciupek. Tutaj sobie uruchamiam Wi-Fi do maciupek. O, i może zaraz maciupek będzie można uruchomić ten koc z poziomu aplikacji. Bo gdzieś tu z tyłu jest włącznik, ale jakby nie do końca wiem, gdzie w tym momencie. Poczekamy, zobaczymy, czy się połączy, czy też nie. A przy okazji może poszukam tego włącznika, bo on tu na bank jest. Tu jest. Jest. Przetwornica ruszyła. Koc jest uruchomiony w tej chwili na chyba 1. Pokazuje, że 7 godzin mogę korzystać z koca elektrycznego na 1. Dam sobie na 6, zobaczę, czy będzie jakaś różnica. Koc teraz jest na maksa ustawiony. Powinien pobierać jakieś... Ile pokazuje? A 92 W w tej chwili pobiera koc, tak jak widzicie. Będzie chodził przez 7 godzin na maciubku. To wystarczająco długo, żeby po prostu cały czas się grzać na maksa, no ale to jest 110W koc, a nie tak 40W tak jak tamten, bo tamten 40W pewnie chodziłby dużo dłużej. Zaraz może go wyciągnę, podłączę i zobaczymy, jaka by była różnica na tym 40W kocu, ile tutaj pokażę. Tu pokazuje 7 godzin, ciekawe, ile będzie pokazywało na tamtym. Wyłączę koc. No i proszę, jest wyłączony. I nic tu też nie działa. A na 1 jeszcze? Zobaczę. Czyli tak pulsacyjnie na 1 pobiera. Dam na, chyba to będzie 3. 90 W pobiera. No dobra, zobaczymy, jak podłączę ten 40W. Jestem bardzo ciekaw, co on tutaj pokaże. Podłączyłem sobie do maciupka koc elektryczny 40W, którego używałem do tej pory przez kilka sezonów. No i on pobiera 50 W prawie. Na nim EcoFlow by chodził sobie 16 godzin. Także w sumie no, praktycznie 2 razy dłużej, nawet się nie ma co dziwić. No, to jest 2 razy większa moc tego nowego koca, to 2 razy krócej będzie chodził. Tylko że tutaj jest jakaś regulacja. A powiem wam jeszcze jest taka ciekawostka, bo ten koc elektryczny 40W, który używałem sobie wcześniej, miał tutaj sterowanie przecież i mogłem sobie go włączać, na przykład włączać co godzinę na 20 minut i to było akurat bardzo spoko.
A tutaj niby takiej możliwości nie ma właśnie, więc nie mogę sobie tego tak wysterować czysto teoretycznie, ale kupiłem sobie takie super elektryczne gniazdko i zaraz się z nim połączę, włączę sobie go, połączę się z nim i sobie na tym właśnie gniazdku poustalam te godziny, kiedy ma się uruchamiać koc, a kiedy ma się wyłączać, więc wydaje mi się, że to powinno działać. Dzisiaj właśnie będę ten bajer testował, bo dopiero dzisiaj sobie o nim pomyślałem, że to tak może działać. Tu mam jeszcze takie fajne urządzenie do robienia jedzenia i niedługo będę sobie w nim robił jedzenie, co wam pokażę, także wcale nie musicie mieć kuchenki gazowej na kempingu. Możecie sobie mieć, powiedzmy, jeśli macie prąd, jeśli macie dużo prądu, to możecie sobie po prostu używać prądu, nie? To jest już trochę bardziej zaawansowane urządzenie niż to, co tutaj miałem. I jeżeli ktoś, powiedzmy, jest trochę bardziej przy kasie, to wcale nie musi sobie tego całego majdanu tutaj sobie tak robić, tak jak ja, podłączać akumulatorów, kupuję sobie po prostu EcoFlowa i, że tak powiem, wszystko ma załatwione. Nie spodziewaliście się tej przerwy, co? Witam Was w moim studiu, gdzie tworzę dla Was filmy. Postanowiłem nagrać Wam taki króciutki przerywnik, gdy zauważyłem, że 80% widzów nie subskrybuje kanału. Nigdy nie byłem skłonny do tego, żeby prosić Was o lajki, subskrypcje, udostępnienia, komentarze, ale tak naprawdę to ten kanał jest dzięki Wam i rośnie dzięki Wam. Więc liczę na to, że mi pomożecie. A teraz lecimy dalej z filmem. Słuchajcie, trzeba zrobić paszę, bo już przyszedł ten czas, żeby coś do jedzenia sobie zrobić, więc sobie zaraz to zrobimy. Komputerek sobie na razie położę tutaj, kabelki sobie na razie schowam tutaj i robimy jedzenie. To jest ciekawe, będę testował ten nowy sprzęt, znaczy ja już go wcześniej używałem w domu, także, ale ja Wam pokażę chociaż, o co tutaj chodzi, że to jest naprawdę fajna i tania rzecz. Taki fajny pojemniczek Novena do robienia jedzenia na 230 V. Tu ma taką pokrywkę ceramiczne, tutaj jest wnętrze i ma różne fajne ustawienia. Jest tryb gotowania, więc normalnie sobie coś w tym ugotujecie, ale także jest tryb podgrzewania, więc spoko, a nawet sobie można ustawić timer, na przykład na 8 godzin, jak sobie rano idziecie do roboty, żeby jedzenie zrobiło się, powiedzmy, gdzieś tam przez noc i rano, żeby po prostu można było sobie to już ciepłe, gotowe wziąć i zjeść albo zabrać do pracy. Także świetna sprawa, ja sobie tego tak używałem w ten sposób, a teraz sobie tego użyjemy na kempingu i zrobimy sobie z tego dzięki temu jedzenie. Równie dobrze mógłbym sobie to podłączyć do tej swojej przetwornicy, bo on pobiera 300 W. No przetwornicę mam, jaką mam przetwornicę? 400, no to da radę. 300 W pobiera. Zaraz się dowiemy, co pokaże EcoFlow, ile to urządzenie może na EcoFlow chodzić, ile możemy czasu tego używać z EcoFlowa, gdybyśmy robili tylko to oczywiście. Dobra, jedziemy. Wleję sobie teraz ten gulasz ze słoika. Proszę bardzo, jedziemy z gulaszem. Mam nadzieję, że niczego tu nie zapaskudzę, bo chyba nawet nie wziąłem sobie ręczników papierowych, żeby to potem odpaskudzić. Pięknie, wylazł. Super. Arek, jak ty ustawiłeś? Na ile? Na podgrzewanie na 20 minut. Podgrzewanie 20 minut. Arek ma takie samo urządzenie. Arek kupił je pierwsze i stestował, przetestował i wyszło, że jest spoko. Dobra, muszę sobie to trochę ułożyć niezbędniczkiem. I dzisiaj zamiast grilla będziemy sobie jedli słoiczek. No ale tak to jest. Skleroza. Widocznie to nie był jeszcze czas na grilla w tym roku. Fajnie, że jest ciepła noc. Możemy potestować nowe rzeczy, pobawić się trochę. To mi się podoba. No i teraz co? Teraz to się zamyka. O tak. Tak. Zamyka się to tak. Tu się otwiera, żeby ujście miało ciepła para. Można sobie to jeszcze, tutaj jest
taka gumka zabezpieczyć, żeby nam jedzenie nie uciekło. Tutaj są takie haczyki, można sobie zahaczykować. No ale dobra, odpalamy, zobaczymy. Urucham sobie EcoFlowa. Proszę bardzo. Dobrze, jest naładowany do pełna. Uruchamiam sobie teraz tutaj. Aż zaraz trzeba uruchomić przetwornicę, to z tyłu się robi w EcoFlow. Tam się coś naciska. No dobra, i teraz ustawiamy sobie menu, kup gotowanie, podgrzewanie bądź wyłączenie. My będziemy sobie podgrzewać na 20 minut. I to jest wszystko. Zostawiamy. Zaraz powinno doskoczyć. Już. Pobiera. Tutaj EcoFlow pokazuje, że pobiera coraz więcej prądu. Nagrzewa się urządzenie i powinno się gdzieś zatrzymać w okolicach 300, jak sądzę. O! Arek! A ten Nowen miał 300 W pobierać. 340, ale już zwalnia. 340 doszedł, już zwalnia na 300. Ile twój EcoFlow pokazuje, że pochodzi na Nowenie? Ja mogę 3 godziny podgrzewać. Wiesz, ile ja mogę? Ile? Dobra, nie gadaj. 200 godzin. 200 godzin. Arek może podgrzewać. Ma walizeczki z prądem, które pokażę wam jutro. Można sobie taką walizeczkę podłączyć do EcoFlow. Jego pojemność nas nie ogranicza, także kupując EcoFlowa i posiadając takie walizeczki jak ma Arek, na dobrą sprawę nie musimy sobie kupować takiego dużego EcoFlowa z dużą baterią. Możemy kupić dużo mniejszego, jeżeli nie potrzebujemy dużej przetwornicy, bo w tym EcoFlow jest 1400 W przetwornica na pełnym sinusie, więc możemy podłączyć sobie nawet odkurzacz. U Arka jest przetwornica. Jaka u Ciebie jest przetwornica? 400? Gdzie? W EcoFlow? EcoFlow 400, ale ja mam przecież te swoje przetwornice. No, u Arka jest 400 w EcoFlow. Nie, 600. 600 masz? A 600, no to Nowena bez problemu podłączycie i parę innych rzeczy, a jest o wiele tańszy ten jego taki mały, bo on ma Rivier, więc jest dużo, dużo tańszy. Markę, Co? jak szczerze, No, to ten mój EcoFlow bez dodatkowej baterii z Nowenem nie ma żadnego sensu. Bo no to ja właśnie mówię, że z dodatkową baterią twój EcoFlow ma sens, a tak to tak sobie. no jakiś tam ma, ale jakby... Krótkofalowy. Gotujemy, znaczy podgrzewamy. Za 20 minut powinno być ciepłe jedzenie, pokażę wam za 20 minut co będzie. Działamy, super sprawa, powiem wam. Fajne. Moja dzisiejsza chata minimalistyczna. Bez skrzynek. Bez niczego. Słuchajcie, dzisiaj jest tu bardzo, bardzo minimalistycznie. Bardzo minimalistycznie. Wcale nie mam tu Chromebooka, EcoFlowa, jedzenia z Nowena. Wcale tutaj nie mam takich rzeczy. Minimalizm i wypas lepiej niż w chałupie. A dodatkowo jeszcze mam kontakt z bazą. Coś mi ten kontakt z bazą mruga. Chyba mi się rozładował. Nie działa. Rozładowało mi się tak, że wam nie pokażę. Zaraz muszę naładować. Zaraz sobie podłączę do EcoFlowa. Tutaj mam, no mam nadzieję, że trochę mocniejsze te USB. Także sobie tutaj mogę to... Pochwaliłem się. O, podłączę sobie i powinno to troszeczkę szybciej ładować. Chyba i tak będę musiał ją wyłączyć, bo niestety to nic z tego nie będzie. A, działa. Arek, co tam jesz już? Oczywiście, że jem. Na co mam czekać? U mnie jeszcze 13 minut i będę mógł jeść. Tak naprawdę stawiam, że po 3 minutach już będziesz mógł jeść, bo będzie już 10 minut grzania. No ale jak tam uważasz? A to wystarczy 10 minut na to jedzenie? Myślę, że jak po 10 minutach sprawdzisz, to będzie już w miarę znośne. No i spoko. No tu jeszcze mam parę innych kabelków, mogę sobie podłączyć komputer jeszcze do EcoFlowa i inne rzeczy, także zaraz sobie to też zrobimy. No, powiem wam, że taka stacja zasilania jest super. Zrobię wam o niej kiedyś osobny odcinek,
Jak troszkę sobie o nie więcej poczytam, bo jak kupowałem, to tam miałem dużą wiedzę, w tej chwili to już nie pamiętam, bo to już było kupowane jakiś czas temu, ale pierwszy raz używam jej na kempingu. Ogólnie drogi gips, ale powiem wam, jak macie kasę i nie chcecie się bawić w takie udziwnienia i powiedzmy macie super lepszy samochód i nie chcecie po prostu w nim tak dłubać, stawiacie sobie EcoFlowa i macie po sprawie po prostu. Jest to super rozwiązanie dla ludzi, którzy po prostu mają parę złotych albo nie boją się wziąć kredytu na takie rzeczy. Idę do ciebie. Słucham? To słuchaj. Co do krótkofalówek na kempingu, super sprawa, nie musicie łączyć się przez telefon, gdzieś tam dzwonić, nie wiadomo co robić, CB używać, tylko coś takiego sobie kupujecie i to jest spoko sprawa. Powiem ci, że te krótkofalóweczki na kempingu to zajebista sprawa. Te krótkofalóweczki też mają tryb na przykład podsłuchu. A co to znaczy? To znaczy, że masz coś takiego, jak tam się nazywa, chyba tryb niani, elektroniani, coś takiego, że włączasz i ona cały czas słucha. A, czyli bardzo dobrze, jak ktoś ma dziecko, po prostu sobie można przy dziecku gdzieś tam położyć, cały czas nasłuchuje, czy wszystko jest w porządku. Dokładnie tak, i to do dużej odległości. Także jak widzicie, świetna sprawa, nawet jeżeli ktoś posiada dzieci i po prostu, no nie wiem nawet co to za model, powiem wam szczerze, jak będziecie chcieli, to zapytajcie w komentarzach, to wam powiem. Właśnie urządzenie zakomunikowało mi, że jedzonko jest gotowe, także zaraz zobaczymy, a jeszcze wam pokażę, bo już zainstalowałem sobie aplikację do Maciupka. I tutaj mogę sobie różne rzeczy robić, na przykład wyłączyć przetwornicę, kiedy już mi nie jest potrzebna, tym jednym przyciskiem, ciach, i przetwornica jest wyłączona. Teraz sobie ją włączymy, żebyście zobaczyli, że to faktycznie działa. O, proszę bardzo. Także z poziomu aplikacji można sobie sterować tym oto fajnym urządzeniem. Sprawdzać jaka jest, ile zostało nam prądu, na ile jeszcze nam starczy, jaka jest temperatura i tak dalej, i tak dalej. EcoFlow 23 stopnie ma temperatury. Ciepły. Jedzenie paruje. Jest chyba nawet za gorące, niż bym chciał. Powiem ci, że 20 minut to chyba za długo. Hot. Hot. Paruje, muszę poczekać aż ostygnie. Świetna sprawa. Super sprawa ci to powiem, jest to bardzo dobry zakup. Ekstra.